najwyższa pora omówić fabułę filmu FNAF. Pamiętacie ten film jeszcze w ogóle? Minął już pół roku od premiery. Jeżeli nie, to można go sobie odświeżyć na niektórych streamingach, można też kupić książkę. Tymczasem już myślimy o drugim filmie, Praca w Re. Miesiąc temu zobaczyliśmy teaser Mangle, Blumhouse zapowiedział premierę na jesień 2025. Dużo się dzieje, ale to wciąż ponad rok przed nami. Póki co, omówmy sobie w końcu pierwszy film. Dzisiaj będzie mówienie lektury. Mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Ważna lekcja. Zaczniemy na spokojnie od przypomnienia, od uzupełnienia streszczeń całego filmu. 5 koszmarnych nocy dzieje się w kwietniu 2000 roku, długo po morderstwach. Rozrysuję wam trochę daty. Słuchajcie, bo to będzie na sprawdzenie. Mike urodził się około 1975, teraz ma 25 lat. W 1987, gdy miał 12, tajemniczy zabójca zabrał i zabił jego młodszego brata Garretta. Ten sam mężczyzna zabił 5 dzieci w pizzerii Freddy's, która szybko zamknęła się na dobre. Był to oczywiście William Afton. No i tutaj nie ma tego samego Fazbear Entertainment co w grach. Firma niczego nie ukrywała, szybko się zamknęli, nigdy nie powrócili. Ale co w tym wszystkim ciekawe, morderstwo we Freddy's też mogło się wydarzyć w 1987. Film używa piosenki The Living Tombstone i istnieją niezerowe szanse, że umyślnie pod nią jest napisany cały filmowy timeline. Dusze dzieci uwięzione w robotach od 1987. Jak tak dalej pójdzie, to dostaniemy matkę marionetkę. Pewnie nie, ale niezerowe szanse. Młodsza siostra Mike'a, Abby, ma 10 lat. Urodzona około 1990, nigdy nie poznała Garretta. Ojciec odszedł, matka zmarła, i Mike musi teraz sam jeden opiekować się siostrą. Ma swoje problemy. Obwinia się za Garretta, bo miał go pilnować, kiedy został porwany. Musi też zarabiać na siebie i na siostrę, a słabo mu z tym idzie. Ostatnio pobił klienta, ciotka chce mu odebrać Abby, a on co noc śni ten sam sen o porwaniu. W tym miejscu zaczyna się film. Pizzeria Freddy's od lat jest zamknięta i opuszczona, ale właściciel nie może się z nim rozstać. Płaci za prąd, utrzymuje roboty w dobrym stanie, zatrudnia ochroniarzy. Tym właścicielem też jest zabójca, William Afton. Kontroluje Freddy's, ale też pod fałszywym imieniem jako Steve Raglan, doradca zawodowy, znajduje ludzi, których może zatrudnić we Freddy's na stanowisku ochroniarza. Pizzeria jest nawiedzona przez zabite dzieci i William dobrze o tym wie, fascynuje go to. Kontroluje duchy fałszywą nadzieją, jaką im dał. Wmówił im, że mogą być tutaj szczęśliwe. Dzieci wierzą, że Spring Bonnie jest ich przyjacielem i są mu posłuszne, ale wciąż cierpią. Mają w sobie stłumioną wściekłość, którą bardzo łatwo odpalić. Ofiary niby nie krzywdzą nikogo bez powodu, ale bardzo łatwo powód znajdują. Możesz coś zepsuć, obrazić je, odmówić im czegoś, a może sam Spring Bonnie nachyli ich na ciebie? Stróże nas nieregularnie giną. I Mike Schmidt jest następny. William go rozpoznaje, bo zabił jego młodszego brata, ale ofiary też go rozpoznają. Duchy z jakiegoś powodu wiedzą o porwaniu Garretta i już dawno temu odnalazł rodzinę Schmidtów, ale kontaktują się tylko z Abby. Gdy dziewczynka mówi o swoich zmyślonych przyjaciołach, tak naprawdę mówi o duchach ofiar z Freddy's. Rodzinę Schmidt ciągnie do pizzerii z każdej strony. Mike wiele o Freddy's nie myśli, śpi podczas swojej pracy, ale jego sny od razu zostają nawiedzone przez duchy. Jego wspomnienia o Garretcie się zmieniają i Mike wierzy, że te dzieci mogą mu pomóc. Wyczuwa obecność Garretta w pizzerii. Ryzykuje życiem, żeby dowiedzieć się więcej. A sytuacja jest paranormalna. Kiedy dzieci ranią go we śnie, naprawdę zostaje zraniony. Odkrywa, że roboty są nawiedzone, a Abby wie o nich od dłuższego czasu i nawet narysowała Garretta w dniu porwania, choć nie miała prawa tego wiedzieć. To jest ogromne odkrycie. Mike chce, żeby Abby pomogła mu porozmawiać z duchami, dowiedzieć się czegoś. I w tej pracy pomaga mu także Vanessa, policjantka, która dużo wie na temat Freddy's. Vanessa jest jednak szpiegiem zabójcy, jest córką Williama. Nie chce tego robić, ale nie ma wyboru. To jest ciekawy temat. Mike nie jest Aftonem, a Vanessa jest. Odwrócili to, żeby łatwiej było przedstawić te postacie bez żadnych zawiłych wątków. Mike jest bratem jednej z ofiar, tak samo jak w grach. Mamy FNAF 4 bez tego, co sprawia, że FNAF 4 jest zawiłe. Vanessa jest niechętnym sługusem, jest wykorzystywana przez mordercę, też tak samo jak w grach. Ale nie ma tutaj żadnego glitch trapa, prania mózgu, ani nic takiego. Wszystko się zgadza. I okazuje się, że duchy mają swój własny cel. A może to cel, który zaproponował im Spring Bonnie? Duchy chcą, żeby Abby była jednym z nich. Ma zginąć w stroju Ellie, ma nawiedzić tego robota. Golden Freddy oferuje Mike'owi ugodę, oddadzą mu Garretta. Choć jedynie w formie snów, wspomnień, jeżeli on odda im Abby. Mike ledwo uchodzi z życiem, bo robot chce odebrać Abby siłą. Na całe szczęście Mike ratuje swoją siostrę, a Abby wyjawia ofiarom prawdę na temat Spring Bonniego. William zostaje otoczony, pokonany, ginie w awarii zatrzasków i staje się Springtrapem.
Film kończy się tym, że strój wciąż się trzęsie, William wciąż cierpi, jest uwięziony przez Golden Freddy'ego. Koniec filmu. No i to wszystko to jest bardzo fajna interpretacja FNAF-a, ale oczywiście film mógł być lepszy. Nie powiem tu nic odkrywczego, ale końcówka filmu przeszła zbyt szybko. William pojawił się zbyt nagle, za mało go było, ale to już nieważne. Zostaje nam mieć nadzieję, że się poprawią na drugi film. Ale przed nami teraz ważne pytanie, co poeta miał na myśli? Jaka historia, jakie myśli, jakie motywy zostały w tym filmie pokazane? Co nauczyciele języka polskiego by z tego filmu wyciągnęli? Opowiem wam, co ja w tym filmie zauważyłem, a zachęcam was, żebyście też swoje przemyślenia napisali w komentarzu. Praca na ocenę. Taki główny motyw całego filmu to trzymanie się przeszłości. Prawie każda postać w filmie ma z tym problem, nikt nie żyje dniem obecnym. W przypadku duchów, ofiary dosłownie są tymi samymi dziećmi, które zginęły lata temu, nic z tym nie mogą zrobić. Mike mówi Abby, że dzieci, które nie jedzą, nie urosną i właśnie to się duchom przydarzyło. Powinny szukać spokoju, powinny odejść z ziemi jak to duchy, ale tego nie rozumieją, tego nie chcą, trzymają się przeszłości. William też żyje przeszłością. Ma obsesję na punkcie ofiar, które zabił kilkanaście lat wcześniej. Vanessa trzyma się przeszłości, a raczej w jej przypadku to przyszłość trzyma się jej. Ona boi się walczyć, nie ma kontroli nad swoim życiem, ale głównym wątkiem filmu jest to, że Mike żyje przeszłością. Mike ma obsesję na punkcie tajemniczego porywacza, który zabrał jego brata 13 lat temu. Mike ma dwójkę rodzeństwa. Zmarł go już Garreta, sytuację, z którą nic nie da się już zrobić, a ma też Abby, którą prawnie się opiekuje, którą teraz musi się zajmować, rozumieć i ją wspierać. A jednak wybiera Garreta. W połowie filmu jest gotowy oddać Abby swojej ciotce, żeby się skupić na Garrecie. No i punkt kulminacyjny filmu to kiedy musi wybrać między Garretem a Abby i już jest gotowy wybrać Garreta, ale przytomnieje. Dopiero kiedy duchy stawiają go przed tym wyborem, to zaczyna rozumieć, co jest prawdziwe, co jest teraz. Pod koniec filmu odkrywa prawdę, konfrontuje się z porywaczem, William ginie i tak dalej, ale nie o tym jest koniec filmu, a o Abby. Mike nie uratował swojego brata w 87, ale uratował swoją siostrę teraz. To jest najważniejsze. Film nie odpowiada na wszystkie pytania dookoła śmierci Garreta, bo nie musi. Dla Mike'a to i tak jest koniec jego kilkunastoletniej walki. Teraz zostaje mu wyjść na prostą, wrócić do żywych. Porozmawiamy jeszcze trochę o charakteryzacji ofiar. Film ma kontrowersyjną scenę fortu. Niektórzy ją kochają, inni jej nie znoszą. Czy miała sens? Czy była umieszczona w poprawnym miejscu? To dosyć ciekawy temat, bo Scott często pokazuje motyw fałszywego The Happy's Day. W grach duchy są wściekłe i szukają zemsty. Ofiary chcą odejść, chcą już nie cierpieć, ale William tutaj zrobił coś okrutnego. Wmówił im, że tutaj mogą być szczęśliwe. Mogą być robotami, mogą się bawić, mieć przyjaciół, rozmawiać z innymi. Duchy myślą, że Abby będzie szczęśliwa, jeśli będzie taka sama jak one. William uwięził te dzieci w robotach na więcej niż jeden sposób. Ale duchy nie są w dobrym miejscu. Wciąż cierpią, mają w sobie silny, stłumiony gniew, nie myślą logicznie, nie mają granic. Są zagubieni w tym fałszywym, najszczęśliwszym dniu, który stworzył dla nich William. No i film dobitnie to pokazuje. Widzimy animatroniki jako dzieci. Bawią się, budują fort. Nie mają żadnego problemu z Mike'iem czy Vanessą, bawią się razem z nimi, ale duchy są jednocześnie bezwzględne i bezlitosne. Zabijają włamywaczy, którzy próbują zniszczyć ich dom. Te sceny są ze sobą połączone umyślnie. Roboty zabijają, bo chronią The Happy's Day, bo chcą być dziećmi i się bawić. Duchy mają w sobie złudne szczęście i silne cierpienie. Nie rozumieją, co się dzieje i są manipulowane. Wszystko dla ich świętego spokoju i dla Spring Bonniego, który radzi im, jak mają żyć. Chcę też krótko wspomnieć o książkach, bo po internecie latają opinie, że film opowiada historię z książek i są nawet zmartwienia, że tak będzie też z następnymi filmami, ale to ogromne nieporozumienie. Film adaptuje FNAF 1 z dodanym zabójcą. Książki też adaptują FNAF 1 z dodanym zabójcą, dlatego parę podobieństw jest, ale te podobieństwa bardzo szybko się kończą. Książki opowiadają o grupie nastolatków, którzy włamują się do opuszczonego Freddy's. Są to przyjaciele Golden Freddy'ego. Książka opowiada o córce Henry'ego, opowiada o tajemniczej szóstej ofierze Williama z Fredbearsów, co jest nawiązaniem do marionetki. Tymczasem film opowiada o rodzeństwie Mike'a i Abby, a takiej historii to jeszcze we FNAFie w ogóle nie było. Film adaptuje FNAF 4 na swój własny, bardzo luźny sposób. Skupia się na koszmarach Mike'a, skupia się na trzymaniu się tej przeszłości. Tutaj też jest tajemnicza szósta ofiara, ale ta historia znacznie bardziej nawiązuje do FNAF 4, a nie do tego, co się wydarzyło z marionetką. Film jest wyraźnie historią z FNAF 1 i Follow Me, a nawiązania do książek są nieznaczne. Teraz to i tak już wiemy, że drugi film będzie o tojach. Będzie to jakaś swoja nowa, luźna interpretacja FNAF 2. Toje nigdy nie dostały swojej własnej adaptacji jeszcze. No i nie musicie się martwić o to, że filmy biorą jakieś zauważalne inspiracje z książek, bo to nieprawda. Film opowiada swoją własną, nową, oryginalną historię, która jest zbudowana na fabule gry FNAF 1. No i na koniec teoria snu. Film dosłownie zatytułował jeden ze swoich głównych wątków jako Dream Theory. Niesamowite.
Ale co to znaczy? Czemu Scott użył nazwy tej kontrowersyjnej teorii? Ja na to patrzę tak. Film pokazuje nam prawdziwe FNAF 4, czyli sny starszego brata. Taką teorię snu powinniśmy byli zrobić w 2015. Mike cierpi z powodu własnego poczucia winy, ale okazuje się, że jest w tym wszystkim coś paranormalnego. No i nie mówię tutaj nic odkrywczego, od lat taka interpretacja jest wiodąca w fandomie. To wszystko już od dawna wiemy. Po prostu nazwa Dream Theory pokazuje wątek, który powinien tutaj być w miejscu tego kontrowersyjnego Dream Theory. Film próbuje pokazać podobną, ale bardzo uproszczoną historię FNAF 4. Bez eksperymentów, bez Fredbeara, ale wszystko inne się zgadza. Dziecko ginie i Mike ma z tego powodu silne poczucie winy. Są sny, są poszukiwania. Wszystko to wiąże się jeszcze z FNAF 1. Wątek z filmu jest spójny z naszym obecnym zrozumieniem FNAF 4, dlatego Scott użył tej nazwy. No i taka jest moja analiza filmu 5 koszmarnych nocy. W piątek sprawdzian, dobrze się przygotujcie. Ale teraz powiedzcie mi, jak myślicie, jak będzie wyglądał drugi film FNAF? Wiemy o nim tyle. Ma to być sequel, William ma się pojawić, ale nie wiem czy w retrospekcjach, czy może jako Springtrap. Drugi film na pewno pokaże toy animatroniki i zaadaptuje FNAF 2. Pod koniec pierwszego filmu słyszymy teaser. Słyszymy jak ktoś literuje zdanie Find me, znajdź mnie. Teoretyzuje się, że chodzi tutaj o marionetkę albo o Garreta. Albo o marionetkę, która jest Garretem. Ciężko stwierdzić na ten moment. Drugi film może rozwinąć dużo wątków, które nie zostały całkowicie wyjaśnione w pierwszym. Jak właśnie Garret jest szóstą ofiarą, która nienawidzi żadnego animatronika. A jednak Garret jest w jakiś sposób obecny we Freddy's. Mike wyczuwa jego obecność. Ofiary w jakiś sposób znają jego wspomnienia. Jak to się dzieje? To jest praktycznie to samo pytanie, które mieliśmy we FNAF 4. Gdzie jest Bite Victim, jeżeli wszystkie miejsca we wszystkich robotach są już zajęte? Najpopularniejsze teorie na ten moment zakładają, że Garret okaże się być marionetką w drugim filmie. Jest taka możliwość. Ale wydaje mi się, że będzie inaczej, bo sytuacja Garreta bardzo przypomina Bite Victima. Można pod to bardzo łatwo podłożyć pewne teorie, które obecnie mamy na temat FNAF 4, w szczególności teoria Shatter Victim. Teoria zakłada, że Bite Victim nikogo nienawidza, ale jego roztrzaskana dusza i jego wspomnienia mają ogromne znaczenie dla całej serii. No i w filmie jest podobnie. Dużo wątków opiera się o wspomnienia z dnia porwania. Ofiary obiecują oddać Mike'owi jego młodszego brata, ale co oni właściwie mu proponują? Sen? Wspomnienie? Fragment duszy chłopca? Raczej nie proponują mu marionetki. To nie jest jasne, o co tutaj chodzi. I to mogłoby prowadzić do wątku mocno związanego z FNAF 4 i ze składaniem chłopca do kupy. Oczywiście nie nastawiajcie się na to za bardzo. Ta teoria jest moimi przewidywaniami na następny film. Mniej opiera się o dowody, a bardziej o próby zgadnięcia, w którą stronę to wszystko zmierza. Wszystko może się bardzo zmienić z jednego filmu na drugi. A o czym mogę znacznie śmielej powiedzieć, to sytuacja Golden Freddy'ego. Ten chłopiec był bardzo szczególnym duchem w pierwszym filmie. Wydawał się najbardziej świadomy, przewodził ofiarom. Od razu narysował królika, więc wiedział, że to William jest mordercą, a jednak go nie atakował. Poruszał się zgodnie z jego planem, zgadzał się z jego fałszywym The Happy's Day. To Golden Freddy chciał zabrać Mike'owi Abby, żeby mogli ją zabić. A jednak uwięził Williama Springtrapa na koniec filmu. Czy Golden Freddy cieszył się, czy może był niezadowolony ze śmierci Williama? To jest warte zastanowienia się. I wydaje mi się, że charakterystyka Golden Freddy'ego będzie szerzej rozwinięta później, w następnych filmach. Golden Freddy jest ważny w historii FNAF 2. I w minigierkach, i w phone-callach, gdzie ktoś użył żółtego stroju. Pierwszy film wprowadził go w bardzo tajemniczy sposób, bez głębszych wyjaśnień i spodziewam się, że to jest pozostawione do rozwiązania później. Powiem wam, co ja bym chciał zobaczyć w drugim filmie. Nie nastawiajcie się na to, cokolwiek wyjdzie, Scott wie co robi. W pierwszy film weszła masa ciekawych pomysłów i w drugi też wejdzie. O to się nie musicie martwić. Taki FNAF 1 mówi o małej, umierającej, rozsypującej się pizzerii. Mały biznes, który zaraz zamknął. No i pierwszy film bardzo dobrze to daje. Ale FNAF 2 pokazuje coś zupełnie innego. Ta mała pizzeria była kiedyś niesamowitym biznesem. Wielką marką. Były Fredbearsy, nowe Freddy's, mieli kupę forsy, niesamowitą technologię. FNAF 2 rozwija tą część świata i chciałbym, żeby drugi film zrobił to samo. Chciałbym dużo retrospekcji, chciałbym zobaczyć Williama z przeszłości, pizzerię w swoich dobrych latach, zabójstwa. No i wydaje mi się, że bardzo dobrze można to pokazać poprzez postać Henry'ego. Chciałbym, żeby to on był głównym wątkiem filmu. Po zabójstwach Henry założył inną pizzerię Freddy's gdzieś w innym mieście. Marionetka tutaj znowu będzie córka Henry'ego i Henry ochrania ją za wszelką cenę. William zabija dzieci w jego nowej pizzerii. To je zostają nawiedzone? Nieważne. Henry będzie utrzymywał tą pizzerię przy życiu dla swojej córki. Zobaczymy inne The Happy's Day, wersję Henry'ego. Zobaczymy inną odpowiedź na ten sam problem, co w pierwszym filmie. Henry też trzyma się przeszłości, też kontroluje ofiary, ale robi coś, co przynajmniej uważa, że jest sprawiedliwe. Chciałbym, żeby film zaczął się od tego, że zabiera ze sobą zniszczone klasyki. Wyciąga do nich rękę, obiecuje im pomoc i zabiera je do swojej pizzerii. Daje im swój własny sprzęt.
system wykrywania twarzy, ale on okazuje się być pułapką. Duchy zaczynają na nim całkowicie polegać i widzą tylko to, co widzi ten system. Tak sobie drugi film wyobrażam. Tak bym chciał, żeby 5 koszmarnych nocy 2 wyglądało. No i na dzisiaj to tyle. Moje streszczenie, moja analiza filmów FNAF, moje teorie na drugi film. Bardzo lubię to, jak Scott przełożył grę na film i mam nadzieję zobaczyć tego jeszcze więcej później. Mam nadzieję, że wezmą pod uwagę to, co się ludziom nie podobało, ale też odważnie pójdą w tym samym kierunku. Zobaczymy. Wciąż mamy ponad rok do premier filmu. Póki co powiedzcie mi, co wy sądzicie o jedynce. Dawajcie analizę utworu w komentarzach, będzie na ocenę. No, a póki co zapraszam was też do innych filmów na kanale. Najwyższa pora, żeby niedługo zaczął się marketing gry Into the Pit. Zapraszam was do filmu, który wyjaśnia, co do tej pory o tej grze wiemy. Ostatnio zrobiłem też moją taką Scott teorię, moje omówienie tematu retconu, co według mnie było tą zmianą fabularną, którą Scott we FNAF zrobił. No i dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach.